Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, przyszedł kolejny rachunek za prąd, a że jest w netmeteringu, także przyszło jakieś 180 zł, czyli czym tu się, że tak powiem, chwalić, nie ma co. Ale rachunek przyszedł, także podsumowanie półrocza standardowo trzeba zrobić, tylko tak troszeczkę inaczej to zrobię niż zwykle, bo teraz mamy 2024 rok, lipiec, chyba tak. Dobrze mówiłem, 08-17 i w 2016 roku, tak, w lipcu zacząłem tą całą historię. Słuchajcie, tam z pierwszym solar trackerem minęło 8 lat i powiem wam, jestem już do przodu. Jestem ponad kreską, czyli przychody, może jednak nie przychody, tylko niewydane pieniądze na energię i na inne rzeczy przekroczyły wydatki wydane na ten cały bajzel, co ja tutaj mam. Także ogólnie przygotowałem sobie taką rozpiskę, żeby wam powiedzieć pi razy drzwi, ile mnie to kosztowało, a ile nie zarobiłem na tym, tylko już no taki zwrot, także tak powiem, nie wydałem po prostu dalej tych pieniędzy i dalej nie będę wydawał. Podsumowanie półrocza i całości zwrotu z fotowoltaiki gridowej, czyli dwóch solar trackerów. To mam całość w Excelu, wam pokażę. Z off-grida, które się za mną znajduje, też wam pokażę, jakim sposobem auto elektryczne robi zwrot też tego wszystkiego. No i oczywiście kanał na YouTubie. Kanał na YouTubie od chyba 2021, jakoś tak mam włączoną monetyzację i kanał też zarabia przez to, że to wszystko wam, co tutaj jest, pokazuje. Ja to wliczam do zwrotu, bo jakbym nie miał tego wszystkiego, to by nie było kanału i nie byłoby zwrotu. Także dla mnie to jest proste i logiczne, dla innych to nie jest proste, że oszukuję. Każdy ma swój punkt widzenia. Jeden wydaje 5 zł, drugi wydaje 5000 na jakąś rzecz. Ja nie wnikam. Proszę bardzo, nie każdy sobie tam robi po swojemu. Także słuchajcie, zacznijmy od tego. Może. I tak, jeszcze mi się tutaj lampka włączyła, nie wiem po co. Słuchajcie, będzie coś widać, powinno być. Zacznijmy od... Muszę sobie jakiś stolik zrobić. Nie, ja to zawsze robię na wariata. Koszty, czyli tak, mamy solar trackery. Zaraz podejdziemy do tego wszystkiego po kolei, tak dla tych, co jeszcze kanału mojego nie widzieli. Mamy tak, solar trackery to są koszty, kolektory to są koszty, pompa ciepła do CW, dwa klimatyzatory, czyli dwie pompy ciepła dodatkowe, pompa ciepła 7 kW do centralnego ogrzewania, cała instalacja off-gridowa i auto elektryczne. To są takie główne punkty. Z tymi punktami oczywiście związane są wszystkie przewody, przełączniki, etc., etc. To jest zawarte po prostu w całości. I do dzisiaj wydatki przez 8 lat. No liczmy 8 lat tak naprawdę, bo kolektory mam od 2015 roku, takie z grzejników, których już tutaj nie ma. Po prostu zostały heatpipe'ami zastąpione. Ale tak od fotowoltaiki startu zaczynam zabawę z tym wszystkim tak naprawdę. No i z YouTube'em też od wtedy się zaczęła zabawa. I tak, słuchajcie, koszty wydane to jest około 86 tysięcy złotych, słuchajcie, także to jest takie plus minus, 2 do przodu, 2 do tyłu, bo to nigdy nie wyceluje tego wszystkiego, a zwrot generowany jest z PV, czyli z tej fotowoltaiki, jest jeden największy praktycznie zwrot generowany, to wam pokażę później. Później mamy z auta elektrycznego, bo przez to, że nie wydaję na paliwo, tylko jeżdżę na swoim prądzie jeżdżę, bo z off-gridu praktycznie jak najwięcej, także z sieci mało co tam podbieram, czyli jeżdżę na swoim prądzie większą część roku, nie wydaję na paliwo, czyli to, co nie wydałem na paliwo, jest moim zyskiem i to jest dla mnie proste. I YouTube oczywiście, z YouTube'a nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich pieniędzy, średnio to ja wam tam od czasu do czasu publikuję te filmy. Średnio rocznie tak około 10 tysięcy mam z YouTube'a. Mi się wydaje, że no takie 3 dobre pensje, nie no 3 takie podstawowe pensje, także nie ma źle. A roboty jest jak za 10 pensji. Niestety
prowadzenie kanału na YouTubie cały czas, żeby to jeszcze miało sens, to jednak kosztuje dużo czasu i to widać przez wszystkie kanały, które były rok, półtora, pół roku, bo fajnie szły wyświetlenia, a później no dalej trzeba się angażować, trzeba coś robić, a tutaj niestety nie ma czasu na to, na tamto. Wrzuci się od czasu do czasu jakiś filmik, algorytm macie daleko już wtedy gdzieś. Tu są twarde prawa, albo wrzucasz przynajmniej raz na tydzień film jakiś dłuższy i w ogóle, albo niestety algorytm cię ma daleko gdzieś i tyle, i nie ma zarabiania, nie ma niczego, gdzieś ten film ginie. Także to nie jest takie proste, jakby się komuś wydawało. Jak ktoś chce spróbować, to proszę bardzo, szczęścia, zdrowia. No i tak, no to dobra, słuchajcie, zaczynamy od czego? Od solar trackerów zaczynamy. Także to jest mój pierwszy solar tracker, 385 kW. Tutaj mamy panele jeszcze 275. Ja wam z tego solar trackera osobny film tak zrobię, bo no będzie 8 rok pracy, także trzeba jakieś podsumowanie zrobić, pokazać, czy się coś zepsuło, nie zepsuło. A tu jest drugi 5 kW, ten już jest na panelach bifacjalnych i ten ma 4 lata w tym momencie. No tam niecałe tam miesiąca mu brakuje. I solar trackery, słuchajcie, ogarniają temat, bardzo dobrze ogarniają temat. Średnie założenie było z 385, żeby mieć tak około plus minus 1300 kWh rocznie, a z piątki już bifacjalnej, żeby mieć 1400 kWh nie miesięcznie, tylko rocznie z 1 kW, i to się raczej sprawdza. Przeważnie jest więcej jak te 1300-1400 niż mniej. I powiem wam, sprawdza się to w netmeteringu i w netbillingu też się solar tracker sprawdzi, bo jednak mamy łapanie słońca od rana do wieczora i w temacie od jesieni do wiosny, tylko tak naprawdę na plus. I dobra, słuchaj, kolejna rzecz, kolektory słoneczne. Temat kolektorów. Przez 7 lat miałem tutaj, znaczy kolektor to prawie 9 lat miałem z grzejników. On sobie stało tutaj o tak w poprzek i obok niego był taki kawałek niemieckiego dachu, także powierzchnia była dwóch kolektorów ponad 8 m2 i tym grzałem 800 litrów. Teraz mam, słuchajcie, 66 rur heatpipe. No w tym momencie kilku rur brakuje, bo sobie pożyczyłem do podgrzewania basenu, tutaj mi akurat brakowało. Ale w okresie letnim nie ma problemu. Ogólnie jest 66 rur heatpipe, które grzeją dwa zbiorniki, do których za chwilę przejdziemy, żeby to już tak płynnie przeskoczyć. I temat kolektorów, tak jak mówię, jak się poszuka, to się trafi okazję. Później one leżą jakieś 3 lata i czekają na montaż. Ja trafiłem okazję, kupiłem. Czekały długo, mam. Także jest ok. I co mamy dalej? Słuchajcie, dwie klimy, klimatyzatory. Tutaj mamy jeden klimatyzator 3,5 kW, który życie mnie ratuje w te upały, powiem wam, masakra. Dzisiaj jeszcze było pieczenie, jakiegoś gotowanie takie długie, to w domu jest 24 stopnie, na polu jest cały czas 30, w nocy było 22 i już nie daje rady biedaczek, także w domu jest 24, ale jest to 24 do wytrzymania, bo cały czas jest dudmuchiwane to zimne powietrze, a skropliny leją się na cud, no bo wilgotność się podniosła, przygotowanie. Piątka by w to pasowała na taki moment, ale no mówię, tych dni to jest 2-3 tygodnie w ciągu roku, takie gorsze, to idzie wytrzymać, a później daje sobie bez problemu radę. I tu mamy klimatyzator 2,6 kW, który ogarnia dół, no bardziej do grzania jak do chłodzenia, bo podpiwniczenie mam chłodne, że tak powiem, tam nie trzeba za bardzo chłodzić. Tu mamy od razu za jednym rzutem pompę ciepło 7 kW, która grzeje u mnie poprzez grzejniki dom. U mnie jest taka hybryda. To co pompa ciepła, może tak, ostatnie 2 sezony pompa ciepła latała na 36 stopni, teraz zmniejszę na 34 albo niżej, bo będzie wymiana zbiornika. Miałem pod tą pompę ciepła zbiornik 300 litrowy, teraz wejdzie zbiornik 900 litrowy, no większe przez drzwi po prostu ci nie zmieścił i tyle. Także gdzieś w przyszłym tygodniu przyjeżdża, będzie, słuchajcie, montaż i będzie to fajnie sobie latało.
dalej brnięcie w temat net billingu, bo net metering, no, oby był do końca mojej umowy, ale ja powiem wam, że takie zmiany idą, tak szybko te zmiany wszystkie idą, że ja nie wierzę, że to do końca wytrzyma. Oby wytrzymało, żeby się moje słowa obróciły. Także życie. Dobra, słuchajcie, to mamy ten off-grid. Mamy off-gridową instalację, także początek off-gridowej instalacji. I tak, off-gridowa instalacja składa się na... Czy taka off-gridowa nie do końca, bo to jest off-grid, którym podbieram sobie sieci, jak mi brakuje. No to nie jest taki totalny off-grid, ale nie oddaję z tej do sieci, czyli jak przeładuję magazyn, tyle. Nie ma produkcji, wszystko stoi. Dlatego na razie jest tylko 2,4 kW pod to podpięte, żeby niepotrzebnie po prostu na tej całego tego prądu na darmo nie produkować. No bo ja ostatnie rachunki niestety za każdym razem mi przepada. W to półrocze powiem wam, co około 300 kWh mi przepadło, także nie ma źle. Fajnie to się wyrównało, przez to pewnie, że typu programu jest auto elektryczne, które jednak trochę tego prądu wciąga, ale też dzięki instalacji off-gridowej, która się pojawiła mniej więcej w tym samym momencie co auto elektryczne, bo to jest moje drugie auto elektryczne. Pierwsze miałem Mitsubishi Miewa, który kupiłem w fajnych pieniądzach, udało się go ogarnąć, udało się go sprzedać z, no, że tak powiem, podwójnym zyskiem i kupić taką renówkę. Dlatego na koszt zwrotu też wchodzi na przykład kupienie czegoś w dobrych pieniądzach, później odsprzedanie gdzieś dalej i to też są zarobione pieniądze, które generują po prostu zwrot. Było auto, jest następne. Ja nawet tamto auto tak krótko miałem, że jeszcze jakiś podatek od tego będę musiał zapłacić. Tylko że tam koszty miałem wrzucone i inne rzeczy. No tam nie wyjdzie dużo, tam z 300 zł może tego podatku czy coś tam wyjdzie. Także nie ma tragedii. Trzeba to trzeba, nic nie poradzi. I powiem wam, auto elektryczne z zasięgiem 100 km średnio sprawdza się bardzo dobrze. Powiem wam, no tak, dla mnie brakuje także 150, że miał kilometrów, to by było fajnie, bo bym sobie jeszcze Rzeszów obleciał. Tam z powrotem bez problemu, a 200 to już bym miał tak na moją jazdę. 95% całej mojej jazdy rocznej jak na razie to jest tylko i wyłącznie elektryk. I przez teraz mamy który? 8 miesiąc, 8-17 mamy, tak? To już mam 9000 km zrobione. Także da się, a te 9000 km tylko i wyłącznie na swoim prądzie przelatane, czyli nie wydałem na paliwo około 3000 ileś tam, to jest w Excelu już, powiem wam, nie pamiętam. Także elektryk też już się zwrócił, bo to jest jedna całość, słuchajcie, to jest jedna całość, to co wam pokazałem, to jest jedne koszty i jedna całość po prostu wszystkiego. Dlatego ja lubię mieć dużo wszystkiego po trochu, niż jedno konkretne, znaczy nie konkretne, tylko niż jedno i tylko się tego trzymać, bo każda rzecz generuje delikatny zwrot, albo koszty też generuje, ale finalnie jak na razie wszystkie moje instalacje tylko generują zwrot, a nie koszty. I to mi się podoba. I do off-gridu dochodzi nam jeszcze dwa panele. To taki testowy jest temat. Rok czasu mają tu stać. Jeszcze 2 miesiące chyba do końca testu, ale nie wiem, czy do końca roku je nie potrzymam. No zobaczymy. Także fajnie to sobie lata. Stacja ładowania jednofazowa, trójfazowa. Tutaj wszystko podpięte pod magazyn energii. Czy może nie, jednofazowa teraz jest tylko wpięta pod magazyn energii, trójfazowa na razie nie, bo no nie mam wysokonapięciowego magazynu energii, a był u mnie. Także słuchajcie, lecimy tam, gdzie trochę chłodniej i troszeczkę dalej do tematów. Klimat dmucha. Dzisiaj w nią przedmuchałem, bo już tyle farfocki była. Ona już chodzi od miesiąca cały czas, dzień noc. Może za 2 dni przerwy miała takie nocne, a tak to chodzi cały czas w kółko. Już mam go dość tego gorąco, jest masakra normalnie. I tak, idziemy do bunkra, chyba na końcu pójdziemy. Tu jest bunkier. Temat, słuchajcie, tak jak wam mówiłem, zbiornik 300 litrowy był wpięty w układ. Już nie jest przygotowane, tutaj wszystko mamy pod 900 litrów, także on będzie od sufitu prawie tam 10 cm czy 15 od sufitu. Szeroki na ponad metr z otuliną. I tak to, słuchajcie, wyglądało. Temat kolektorów. Tak jak mówiłem, kolektory mamy tutaj heatpipe, grzeje tym 300 litrów, 500 litrów. A i właśnie pompa ciepła,
do CWU. Tu jest jeszcze pompa ciepła do CWU, czyli cała ta pompa ciepła, co mówiłem. Też okazyjnie kupiona od kolegi, bo dzisiaj takie używki chodzą po nawet 3,5-4 tysiące, a mi się udało ją kupić ile? 4 lata temu, trzeba było na filmy cofnąć się za 1000 zł. I to generuje właśnie, jest okazja, to wziąłem, kupiłem i używam i sobie lata, nie? A tak trzeba było wywalić po prostu trochę więcej, a za nową to chyba z 8 trzeba dać, czy jakoś tak, także zobaczcie jaka jest różnica. Tylko u mnie tak jak jest, okazja, kupuję i czasem to stoi 2 lata, bo ktoś powie, a na co mi to niepotrzebne, a ja już mam na to w głowie plan, stawiam, stój, nic się nie dzieje, przyjdzie na to czas. Także tak to leci dalej. I pompa ciepła bardzo fajnie się sprawuje. Oczywiście ona działa tylko wtedy, kiedy z kolektorów ją nie nagrzeje. A tutaj mamy w układzie jeszcze zbiornik 500 litrowy, który jest sobie tam. O, tu jest taka 500 duziutka. Ja z niej sobie zrobiłem troszeczkę stolik, troszeczkę to i tamto. Tutaj mamy zawór trzydrogowy, także ten zawór trzydrogowy jest w układzie po to, żeby dopiero jak z tego zbiornika na wężownicy powrocie jest 50 stopni, dopiero wtedy zawór trzydrogowy się przełącza i te 50 leci sobie, 50 albo i więcej, nie? Leci sobie po prostu przez drugą wężownicę, czyli to jest zbiornik buforowy. I w tym układzie jeszcze był taki zbiorniczek, który jest tam, o, on wyleci i tak mówiłem, ten zbiornik też wylatuje, a układ będzie wymieniony na taki zbiornikiem 901 litrów, nie 800. Nie będzie tej wężownicy gazowej, będzie podwójna wężownica solarna i zamiast właśnie tego zbiornika będzie wężownica do CW i ona będzie właśnie ogarniać tamten zbiornik, także z CW wypadnie mi 150 litrów, a wejdzie wężownica, a tak naprawdę wyleci 300 litrów, a wejdzie 900. Tak to sobie będzie fajnie, słuchajcie, latało. I teraz się zacznie właśnie temat, a skąd na taki zbiornik, a skąd na to, skąd na tamto. Ja nie ukrywam, że tak wejdziemy do bunkra, cały bunkier jest testowy tak naprawdę, a tutaj wyjedzie do mnie zbiornik od firmy Noel. To jest polska firma Noel. Oni udostępniają mi zbiornik, żebym sobie go potestował. Ten mi się nie spodoba, wyjeżdża. Także będzie dużo fajnych testów na zbiorniku. Ja sobie zawsze daję radę, bo zbiornik 900 litrów dzisiaj to nie problem kupić. 3000 z przesyłką, macie 750, tak mierzyłem, żeby mi tutaj weszła z wężownicą no, sanitarną, tylko pojedynczą. Patrzyłem, był, ale tutaj jest zbiornik zrobiony tak jak ja chciałem, czyli na 3 wężownice i maksymalnie jaki mi tutaj wejdzie. Ja bym tutaj 2000 postawił. Także wjeżdża zbiornik gdzieś w przyszłym tygodniu, słuchajcie, od Noela. I słuchajcie, bunkier. No niestety, to jest najdroższa impreza, której by nie było, jakby nie te firmy, których widzicie nazwy. Czy takie, czy takie, czy takie, czy takie, czy sprzęt na górze. A nie, ta przetwornica jest od Hubert. Czy ten sprzęt na górze, także mój koszt. I to ja to też nie ukrywam tego, za każdym razem jest napis u góry, płatna promocja. To wszystko przyjeżdża na testy. Koszty moje to są rozdzielnice, przełączniki, jakieś przewody. To są, słuchajcie, moje koszty. A to przyjeżdża na testy i działa u mnie. Nie wiem jak długo będzie na testach. Może 10, może 20 lat. Może za 3 lata wyjedzie. Pamiętacie, stał tutaj taki magazyn energii od EWESA, Tesla. 40 kWh. Stał około chyba od października jakoś tak, czyli około 8 miesięcy tutaj stał. Potestowałem, to był pierwszy magazyn od EWESA. Potestowałem, posprawdzaliśmy wszystko, co tam w nim działa. Magazyn wyjechał, nie ma. Jest LiFe po 4 zostało. A z LiFe po 4 ja mam taką historię, że ja robię testy już coroczne, jak widzicie. Testy pojemności z roku na rok, jak to wszystko, słuchajcie, leci. Nowe projekty tutaj prowadzę. Tutaj widzicie istniejący magazyn. To jest 20 kWh w LiFe po 4. Nowy projekt 4x12. Na razie mam 3 baterie 12V. Także będzie 4. bateria wjedzie. Będzie kolejne 5 kWh. I też od Maxiona czekam na baterię. Także kolejne wejdzie, spięcie. Te pójdą na dół, te zostają na górze. Falownik już chyba 4. u mnie, bo najpierw był 12V.
później był falownik, przepraszam, nie, był 48, później był 24 i teraz leci dajaczek. Także tak to, słuchajcie, z tym wygląda. No i tak to wygląda. Chwilę przerwy było. Kolega od EasyFasta dzwonił, także za chwilę przyjeżdża coś ciekawego też nagrać. Jak chcę, przyjeżdża, czego nie, ja zawsze mogę coś tam poopowiadać. Tyle, słuchajcie, zabawa trwa, kolejne tematy się pojawiają. Jeszcze tutaj pasuje mi takie idee 12 kW, żeby rozdzielić te dwa magazyny, żebym mógł po całości całą instalację wykorzystywać, bo już tych falowników, co miałem, nie mam. 8 kW też był, już nie mam. Albo wymienię na 15 kW też Sofara, 15 wysokonapięciowym i z Hubertem taki, znaczy ja tak podałem taki pomysł, może by z tamtej strony, tam gdzie te dwa panele, zawiesić baterię z Tesli, taką jakąś 90, bo tutaj jej nie wtargam, bo jest za ciężka, tylko tam je po prostu na zewnątrz zawiesić, podłączyć i już niech działa. No jak ona wisi całe życie pod autem, to co jej tam na ścianie będzie? Najwyżej za ciepło od słońca i nic więcej. Tak naprawdę. A w zimie, jak są mrozy, to i tak magazyn jest nieużywany i nie ukrywaj, nie ma co się tutaj czarować. Nie ma słońca, chyba że się jaka turbina wiatrowa pojawi. Były takie delikatne jakieś podejścia, ale na razie jest cisza. Także wiatrak to tylko w klimatyzatorze mi się obraca i dobrze, bo tutaj siedzę, to słuchajcie, w bunkrze już mnie poty zalewają. Bo zobaczcie, na zewnątrz jest 30, a tutaj w bunkrze jest 25. To tak średnio przeważnie jest cały czas 25, bo jednak nadaje, pracuje, grzeje. Ładowarka MPPT na te dwa panele też ma swój radiator, też się nagrzewa, też energię generuje. Baterie się nie grzeją, bo tu się nie ma co grzać. Na tyle baterii nie ma takich obciążeń. Także tak to wygląda mniej więcej. Ja mówię zawsze, wystarczy chcieć, a będzie. Jak ktoś narzeka, że mi się nie opłaca, nie chce i w ogóle to niech narzeka dalej, no i życie. Także lecimy do Excela. Rozliczenie rachunku za prąd, energii. Zobaczycie, jaka jest różnica w cenach energii. No praktycznie od 2021 chyba, tak jak jakoś tak tam patrzyłem. To było chyba jeszcze tam te 60 parę groszy, czy 70, a teraz do 2000 kWh było 91 groszy. No wysoko na 5 taki fajny jest wykresik, a powyżej było chyba złote 57, także no, na moje zużycie, powiem wam, no jak wychodziło to jakieś 3,5 tysiąca by wyszło, to teraz wyszło ponad 7 tysięcy, także drugie tyle, o 100% więcej, także no nie ma, fajne to jest do zwrotu, bo narąbiemy sobie prądu i jest ok, prawda? Zapnę sobie grzałkę i inne rzeczy i jest super, bo patrzcie, jaki mam szybki zwrot. Ale to nie o to chodzi. Ja tak jak powtarzam, ja próbuję żyć już jak NetBillingu. Ja tak na 80% na razie, jeszcze tak nie cisnę mocno. Bym tak mocno cisnął, to bym całą fotowoltaikę przez magazyny puściłbym, zatrzymał, o ile się tylko, słuchajcie, da. Ale jeszcze nie ma takiej potrzeby, także zabawa i obserwacja tych moich kosztów. No i tak to pierwsze półrocze, ja robiłem z tego podsumowanie, wcześniej tam jest film wrzucony, kto chce, będzie chciał, to mu podrzucę. 40% jeszcze musiałem pobrać sieci, a resztę już przyleciałem albo na swoim, albo z magazynów, używając pomp ciepła, z grzałek, to ja mam tylko farelkę tak naprawdę w łazience i nic więcej, także pompy ciepła i no elektryk, ładowanie elektryka. Ktoś powie, że to drogie, powiem wam, średnie zużycia prądu przez elektryka, tak jak było jeszcze do złotego, do złotówki, to wychodziło o wiele taniej niż paliwo, a teraz jak złoty 57, to mniej więcej koszt był podobny do jazdy po prostu dieslem, ale normalnej, nie, że tam ja tutaj trasę zrobię i mi 5 spali, normalnej, tu na krótkich odcinkach wszędzie i nagle się okazuje, że to pali 8, 9, czy nawet 10 spaliło, jakim cudem. A jak ma DPF, a jest zima i się jeździ na krótkich odcinkach, to później jaki koszt jest wypalenia DPF-a i etc. I to tak się można przekomarzać. A tutaj nie ma DPF-ów, rozrządów, innych rzeczy. Nie ma nic. Ja jestem zamiłowaniem mechanikiem, także ja tych aut się swoich narobiłem w życiu. Od robienia silników z nadwozi, całej reszty. Od początku do końca tak praktycznie wszystkie Audi do 97 roku to
w miarę się samemu ogarniało. No, pompy wtryskowe woziłem do gościa, bo sam nie mogłem zrobić. Także, dobra, przejdźmy do Excela, bo film będzie długi, trudno żyć. Tak czasem wyjdzie, jeden krótszy, drugi dłuższy i jak to właśnie wychodzi zwrot z gridowej instalacji i jak wychodzi zwrot z off-gridu, który liczy poprzez właśnie auto elektryczne. Przez auto elektryczne zwracam się off-grid. Z YouTube'a, tak jak powiedziałem, średnio plus minus 10 tysięcy rocznie mam. Także ja nikomu się nie muszę aż tak bardzo tłumaczyć. Robię to tylko i wyłącznie nie z grzeczności, tylko no, jak jest content, to trzeba to cały czas prowadzić i jak się powiedziało raz A, to później trzeba B, C i tak do końca alfabetu i w kółko, żeby to miało jakiś sens, żeby ten kanał żył. Dobra, lecimy do Excela, bo pierdu i cały czas w kółko to samo. I słuchajcie, lecimy najpierw z gridową, czyli zwykłą fotowoltaiką. Jak widzicie, start był 2016 rok, drugie półrocze, że tak powiem, jak mam zaznaczone. Koszty instalacji Solar Tracker 385 kW 25 tysięcy, a Solar Tracker 5 kW już w roku 2000 praktycznie 12,5 tysiąca, także jest różnica ogromna. No tutaj firma montowała większość podzespołów. Tutaj ogarniałem ja na Solar Trackerze montaż oczywiście, bo trackery sam robiłem w własnym zakresie i całość to jest 37 500 wydane na te dwie instalacje razem z falownikami, kable i to wszystko wchodzące w fotowoltaikę właśnie tych dwóch Solar Trackerów, no i całej tej instalacji. I słuchajcie, pierwsze półrocze 2024, produkcja z dwóch tych Solar Trackerów to jest 6764 kWh. Zużycie prądu u mnie to jest 5581. To jest zużycie tylko i wyłącznie właśnie w instalacji gridowej. W to nie jest włączana instalacja off-gridowa, tamta druga, tamta jest liczona osobno. I tak jak mówiłem, słuchajcie, do 2000 kWh mamy 91 groszy, powyżej 2000 kWh zużycia mamy złote 56. To dane są ogólnie dostępne, także wyszło za te 5581 kWh 7442 zł. Musiałbym wydać na tę energię, jakbym normalnie ją zużył. I tak wam dla porównania pokażę, jeszcze tutaj było czas na przykład 70 groszy jak było i podobne zużycia. A tutaj mamy 5600 kWh, zobaczcie, i tutaj ile mamy? 3700 zł, a nie 7400, także jest drugie tyle. To jest tragedia, ale to wszystko jest to sztucznie napędzane niestety i nie mamy na to jak na razie widać wpływu. Faktura za prąd, tak jak mówiłem, 187 zł, bo to są tylko opłaty stałe, jak widzicie do góry. Na początku coś kombinowałem tutaj z grzałkami, innymi rzeczami, zapędziłem się i trzeba było dopłacić do rachunku, a tak to cały czas lecę. Tylko i wyłącznie opłaty stałe, a zużycia jak widzicie cisnę do oporu, że tak powiem. Prawie do oporu, bo teraz no już nie daję za bardzo rady tego wszystkiego zużyć. Oszczędności jeszcze związane w międzyczasie z używaniem prądu i przejścia z innych źródeł. Także to takie mam stałe wyliczenie, pewnie już więcej wychodzi, ale zostałem przy tych 500 zł, czyli całościowo to jest dalej do zwrotu 7755 zł, co nam daje całość zwrotu, no zwrot całości całościowy, nie? Co nam daje 50 441 zł, a wydane było 37 500, także 135% już jest instalacja do przodu, a tak naprawdę 35% jest zarobione. Tak to wygląda, także kolejne lata będę dodawał do tematu. Jak widzicie, ja zaryzykowałem w 2016 po 63 grosze, zapłaciłem 25 tysięcy wtedy, a później, no dużo nie było różnicy, to 65 groszy, także 64 grosze. Po 64 grosze kupiłem sobie do przodu prądu za 37 500, a jak widzicie tutaj już zaczyna się po prostu nie zarabianie, ale nie wydawanie. Jak nie wydaje, to
zostaje mi w kieszeni, czyli co? Zarabiam. Dla mnie to jest raczej taki prosty rachunek. Lecimy teraz do off-gridu, słuchajcie. Tu muszę takie troszeczkę przeskoki robić i tu mamy tak, jest off-grid elektryk i już, słuchajcie, jestem i jak widzicie najpierw miałem Mitsubishi Imiewa, tutaj auto elektryczne, teraz mam Renault Kangoo, podobny zasięg, podobna pojemność baterii, ale Kangurem więcej latam i tak jak od lipca, tak, od lipca mamy tutaj już instalacja latała sobie, troszeczkę było tutaj jeszcze takich kombinacji, bo jak widzicie mniejsze są tutaj troszeczkę uzyski. Instalacja była 2,4 kW, ale na początku to było około 2 kW, jeszcze tam nie do końca było to wszystko zrobione, tak chyba od września już jest 2,4 kW cały czas pełną gębą, ale to nieważne. Ogólnie temat zwrotu to jest przez auto elektryczne, czyli ile kilometrów zrobiłem, ile zużyłem kilowatogodzin i później ile po prostu nie, że tak powiem, nie spaliłem paliwa, liczę 7 litrów na 100, także tutaj widzicie 100, 340 za 490, za 500 zł prawie nie spaliłem paliwa. Tutaj są średnie ceny właśnie ropy naftowej i tutaj wychodzi mi po prostu ta oszczędność, którą nie wydałem na paliwo, ale jak widzicie energia pobrana, zużyta i darmowa. I zużytej mam na przykład 750 kWh, ale tej darmowej, czyli tej bezpośrednio wyciągniętej z magazynu 504, czyli 246 kWh trzeba było jeszcze by jednak dokupić i to tutaj co muszę dokupić, to odliczam tutaj od tego, także ja sam siebie nie mam zamiaru oszukiwać i dopiero co zostało, tam 1300 ileś złotych wpisuję po prostu do zwrotu. I tak samo jest tutaj z autem elektrycznym, z Kangurem. Jak widzicie, przez 7, tak? Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wolę policzyć, żebym się nie pomylił. Przez 7 miesięcy już 3406 zł udało się nie wydać na paliwo. I tutaj jest taka fajna sytuacja, bo wyjeździłem 1646 kWh, a z instalacji wyciągnąłem 1659. Także tutaj na razie nic nie trzeba odliczać. Jest na plus, ale na pewno będzie na minus, bo tutaj zużycia, jak widzicie, po kilowatogodzinach i po przyjechanych kilometrach raczej powyżej 1000 km się trzymam w tej jeździe, a niestety do końca roku będzie pobór, może tak powiem, produkcja będzie tylko mniejsza. Także może auto elektryczne zarabiać może i tak naprawdę możecie też być w netbillingu i ładować sobie elektrykę i to co nie wydacie na paliwo spłaci wam rachunek za prąd, albo przynajmniej dołoży się do tego rachunku i będziecie mniej za niego po prostu płacić, a elektryk w słoneczne dni, czyli takie murowane 9 miesięcy w ciągu roku można latać spokojnie za darmo, ładując się tylko i wyłącznie ze słoneczka. I jeszcze tak dla, słuchajcie, ciekawości wrzucę wam tutaj, z czego ja to liczę. Tylko ja tutaj muszę się właśnie przełączać i to chwileczkę trwa, ale jest ok. O, jest, mamy. To co pokazuje, słuchajcie, co miesiąc pokazuje wam właśnie ile z sieci pobrałem, ile oddałem do sieci, zużycia na wszystkie urządzenia, które tutaj widzicie u góry, także pompy ciepła, farelki, zużycie całkowite w domu, ile poszło na ogrzewanie, teraz idzie akurat na chłodzenie, idzie, także ciśnie i rachunek przyszedł, słuchajcie, i tutaj musiałem wyprostować, także nadwyżkę mam na czerwiec 2765 kWh. Nie mam tutaj kartki, ale 320 kWh mi przepadło. Powiem wam, myślałem, że więcej mi przepadnie. Dobrze, mieszczę się w miarę w tych wszystkich ramach, także nie ma problemu i na lipiec 2953 jest w magazynie. To jest dalej przekłamanie, bo ja to wszystko liczę z licznika, a licznik jeszcze bilansuje co godzinę. Także zawsze wychodzi dla mnie na plus, a później na co rachunek to niestety przepada. Także słuchajcie, tak to wygląda u mnie i dalej będzie się to wszystko ciągnęło. I kolejny nudny film, co tam Żyłka znowu się przechwala, jakie to cuda nie ma.
Powiem wam, czasami nie chce mi się, ale jak już powiedziałem, że będę pokazywał, będę udostępniał, będę to liczył, testował, no to trzeba. Czasem się nie chce, no to tego nie robię, ale trzeba policzyć, przetestować, no i dzięki temu wjeżdżają kolejne rzeczy i to nie ma tak, że youtubery siedzą i daj. Ja tu się muszę w takim gorącu nasiedzieć, napracować, ale powiem wam, to na początku było fajnie, bo się latało tu tam siam, a teraz jednak jest obowiązek i trzeba tego wszystkiego pilnować, no i pasuje dalej to rozwijać, żeby to nie stało w miejscu. Mam nadzieję, że to się fajnie rozwija, że wam się podoba. Także ja cisnę, znaczy tak trochę na spokojnie, nie? Bo jak będę cisnął, jak będę w netbillingu. W netmeteringu jestem spokojny i mogę się bawić. W netbillingu jak przycisnę, to no jeszcze paneli wejdzie więcej, magazyny inaczej w ogóle. Się zastanawiam wtedy, czy w ogóle cokolwiek oddam pół kWh nawet do sieci i minimalnie z niej pobiorę. No, aż tak bardzo tego nie ograniczę, bo zimy nie przeskoczę, a palenie w piecu i takie rzeczy to już nie. Powiem wam, no do wygody się człowiek przyzwyczaił, ale też no po co. Także na razie pomaleńku, malutką łyżeczką, jak to mówię. Tu się coś, tam się coś i do kupy się to składa, a całość na to wszystko pracuje. Także fajnie, mi się podoba, zwrot idzie, albo wydatków już nie ma i to jest ważne, że wydatków już jest coraz mniej, a wszystko jest coraz droższe. Czyli nie muszę na to wydać, a mogę na co innego. No dobra, już nie wiadomo o czym gadam. Dobra, słuchajcie, ja lecę z tematami dalej. Zbiornik wiedzie, także dużo będzie tematów filmu z tematu zbiornika, przerabiania mojego wymyślania i później testów, bo będę sobie chciał właśnie potestować zbiornik z każdej strony. Po to jeden ciepłomierz na pompę ciepła, dojechały jeszcze 2 ciepłomierze, żeby zobaczyć co za zbiornikiem będzie wychodziło, co na wężownicy, także Eko ZPV wjedzie też na ładowanie z grzałki tego zbiornika, ale tylko i wyłącznie z energii, która wychodzi z PV-ki na zewnątrz, a nie grzałką, żebym ja musiał z sieci grzać. To nie. Z sieci jak już to tylko pompami ciepła, no i wszystkim co jest najmniej energochłonne ile się da. Także tyle, słuchajcie, bo już pewnie wyszło z pół godziny filmu. Ja lecę dalej do domu, do klimatyzowanego pomieszczenia i wam też życzę trochę chłodu, bo daje czadu masakra. Może gorąco nie, ale ta wilgotność jednak swoje robi. Mam 60% na zewnątrz wilgotności, 30 stopni. To jednak robi robotę. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Trzymajcie się ciepło. Do następnego.